Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Do świąt pozostała już tylko chwilka, wystarczy mrugnąć i można wypatrywać pierwszej gwiazdki. Dlatego dzisiaj przychodzę z przepisem dla wszystkich, którzy nie mają pod ręką zakwasu na barszcz wigilijny. Przygotujemy niesamowicie aromatyczny barszcz czerwony, który zachwyci nie tylko smakiem, ale też i głębokim kolorem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, która zupa króluje na waszych wigilijnych stołach. Barszczyk czy grzybowa? Zapraszam was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego barszczu zaczynam od grzybów. Do niewielkiego rondelka wsypuję 50 g suszonych grzybów leśnych i dodaję do nich pół litra zimnej wody. Tak przygotowane grzyby odstawiam na minimum 30 minut do namoczenia. Oczywiście im dłużej będą się moczyły, tym lepiej, więc możecie je zalać nawet dzień wcześniej. Po 30 minutach stawiam rondelek z grzybami na niskim ogniu i powoli doprowadzam płyn do wrzenia. Grzyby gotuję przez około 30 minut od momentu zagotowania. Tyle czasu powinno wystarczyć, żeby zmiękły i oddały swój smak do wody. W trakcie gotowania oczywiście nie spuszczam z nich oka, bo jak wiadomo grzyby lubią kipieć, a szkoda byłoby stracić ten aromatyczny wywar. Po około 30 minutach, kiedy grzyby są już miękkie, ściągam rondelek z ognia i odcedzam je na drobnym sitku. Na tym etapie nie będą nam już potrzebne, zależy nam tylko na wywarze. Samych grzybów oczywiście nie wyrzucam, można je wykorzystać do zrobienia farszu na uszka, pierogi lub krokiety. Na pewno przydadzą się w trakcie przygotowań do Wigilii. Po przygotowaniu grzybów możemy zabrać się za resztę składników. Bezpośrednio do dużego garnka ścieram na grubych oczkach jedną dużą marchewkę, dużą pietruszkę i około 200 g selera. Warzywa wcześniej dokładnie umyłem, obrałem i pozbyłem się łodyg. Po starciu włoszczyzny zabieram się za główną gwiazdę, czyli 2 kg buraków. Polecam założyć do tego rękawiczki i jakiś fartuch, bo pod koniec starcia kuchnia może zmienić się w buraczane miejsce zbrodni. Jeśli macie pod ręką malakser z tarczą do tarcia warzyw, użyjcie go, oszczędzicie sobie sprzątania. Użyjcie też zdecydowanie większego garnka niż ja. Myślę, że taki 5-litrowy będzie odpowiedni. Do przygotowania barszczu potrzebować będziemy też jednej średniej cebulki. Możecie ją wrzucić do warzyw bez żadnego przygotowania, ale polecam wcześniej opalić ją nad palnikiem kuchennym lub odrobinę przytostować na suchej patelni. Jeśli decydujecie się na drugą opcję, pamiętajcie, żeby przekroić ją na pół i w miarę możliwości opalić ją z każdej strony. Starte warzywa przekładam do zdecydowanie większego garnka. Dodaję do nich opaloną przed chwilą cebulkę i białą część pora pokrojoną w półcentymetrowe paski. U mnie wyszło około 70 g. Następnie dodaję jedno średnie jabłko. Wcześniej usunąłem z niego gniazdo nasienne i pokroiłem je w dużą kostkę. Do tak przygotowanej bazy barszczu dodaję 4 ząbki czosnku, 3 małe liście laurowe, 6 kulek ziela angielskiego i taką samą ilość kulek pieprzu. Zawartość garnka zalewam najpierw wywarem z grzybów, a następnie uzupełniam zimną wodą, aż płyn przykryje warzywa. U mnie razem z wywarem grzybowym potrzebne było około 3 litrów płynu. Po dodaniu wody krótko mieszam zawartość garnka i upewniam się, że warzywa są pokryte płynem. Wtedy przykrywam całość pokrywką, włączam bardzo niski ogień i powoli doprowadzam całość do wrzenia. Od momentu, w którym płyn się zagotuje, barszcz gotuje tylko 10 minut. Kluczowe jest tutaj powolne podgrzewanie barszczu i zadbanie, żeby nie przygotować buraków, inaczej zupa może stracić swój piękny, głęboki kolor. Kiedy płyn zaczyna bulgotać, mieszam warzywa i pozwalam całości lekko pyrkać pod przykryciem. Na około 2 minuty przed końcem czasu gotowania zakwaszam barszcz 40 ml octu z czerwonego wina i krótko mieszam do rozprowadzenia octu w zupie. Ocet nie tylko doprawi barszczyk, ale też ułatwi zachowanie pięknego koloru. Po upływie 10 minut w zasadzie można odcedzić barszcz z warzyw, doprawić i podawać, ale ja to robię odrobinę inaczej. Wyłączam grzanie pod garnkiem i odstawiam do całkowitego wystudzenia, a następnie do lodówki na całą noc razem z warzywami. Barszcz odcedzam z warzyw dopiero następnego dnia, pozwalając burakom i reszcie warzyw oddać cały swój smak do płynu.
Warzywa odcedzam na drobnym sitku i staram się odzyskać przy tym cały drogocenny płyn, który się na nich znajduje, dlatego warto je kilka razy przemieszać. Uważajcie tylko, żeby nie przecisnąć ich przez sitko, w końcu barszcz to zupa czysta i nic nie powinno w niej pływać. Oczywiście oprócz uszek, ale do tego odniosę się za chwilę. Przefiltrowany w ten sposób barszczyk ponownie stawiam na bardzo niskim ogniu i ostrożnie podgrzewam pod przykryciem do temperatury odpowiedniej do podania naszej zupy. Na tym etapie nie można już gotować barszczu, żeby nie stracił koloru, więc miejcie go cały czas na oku. Kiedy barszcz jest już ciepły, zabieram się za przyprawianie. Barszcz doprawiam do smaku solą i mielonym czarnym pieprzem. Dla podbicia słodyczy buraków dodaję też 10 g cukru. Zawartość garnka dokładnie mieszam i oceniam, czy zupie jeszcze czegoś brakuje. U mnie była ona za mało kwaśna, dlatego dodałem jeszcze łyżkę octu winnego. Nie musicie używać takiego, równie dobrze sprawdzi się jabłkowy lub spirytusowy. Jak zawsze działajcie z tym, co macie pod ręką. Następnie rozcieram na dłoni 1 łyżkę majeranku i dodaję ją do zupy. Na koniec krótko mieszam zawartość naczynia i podgrzewam do odpowiedniej temperatury. No właśnie, w moim barszczu pływa gruba warstwa majeranku. Dlaczego? Bo tak barszcz był podawany w moim domu i jest to przyzwyczajenie, które zostanie ze mną do końca życia. Jeśli chcecie, żeby wasz barszcz był czysty, dodajcie majeranek razem z octem w trakcie gotowania i odcećcie go razem z warzywami. Kiedy barszczyk jest już gorący, wystarczy nalać go do talerzy lub kubków i podawać w towarzystwie uszek z grzybami, krokietów, pierogów lub waszych ulubionych świątecznych pasztecików. Wyraźny smak i słodycz buraków idealnie komponują się ze smakiem octu, który delikatnie zakwasza całość, a dodatek pieprzu sprawia, że barszcz jest odrobinę pikantny. Dla mnie jest to super kompozycja, która idealnie nadaje się na święta i nie tylko. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!